Ach, poczytam Wam, co Wikipedia mówi o tym moście. Nie moście, tylko wiadukcie. Jest najwyższą tego typu konstrukcją w Europie z najwyższym filarem o wysokości 341 metrów. Długość trasy prowadzącej przez wiadukt wynosi 2460 metrów, czyli 2,5 km. Wiadukt wybudowano w ciągu 3 lat od października 2001 roku kosztem zaokrągle 400 milionów euro plus 20 milionów na punkt poboru opłat przy północnym wyjeździe. 20 milionów, ostro. Wikipedię czytałam oczywiście na etapie edycji materiału z łóżka w moim Volvi. Tak sobie przypominam, jak kiedyś znajomy starszy kierowca, starszy kolega po fachu opowiadał, że zanim jeszcze był ten wiadukt, to tą drogą jak się jechało, to najlepiej było wozić wróble luzem. Jest to droga oczywiście pełna bardzo stromych podjazdów i rzeczywiście z ciężkim ładunkiem jedzie się 20 na godzinę pod górę. A wiadukt jest przepiękny. Jeżeli ktoś nie widział, to zostawiam Was jeszcze na przejażdżkę. A już na sam koniec uświadomiłam sobie, że przecież nie każdy musi wiedzieć, że jesteśmy we Francji. Tak, to jest Francja i powiem Wam jeszcze większą ciekawostkę, bo konstrukcja jest taka super lekka, piękna, robi ogromne wrażenie. Chciałoby się powiedzieć, elegancja Francja, typowo francuskie. Ale wiecie co? I tu jest ciekawostka, że to jest projekt angielski, angielskiego architekta. Ciekawe co? Anglicy we Francji budowali. Ciekawe, co na to Francuzi. Ale oni po polsku nie rozumieją. To nam nie odpowiedzą. Ale pewnie mówię, że to jest Anglik pochodzenia francuskiego. Na pewno by tak odpowiedzieli. Niestety, ani na parkingu przed, ani na parkingu za nie można jechać. Dobra, Volvi. Dobra, Volvi, bierzemy go pod górę. A75 to przepiękna, widokowa autostrada, która idzie sobie przez Francję od południa na północ, ale powiem Wam szczerze, że unikam jej jak ognia, bo jest strasznie górzysta i chwilami kręta, co sprawia, że spalanie wynosi 1000 litrów na 100 km, także jak jechałam w tą stronę do Hiszpanii, najkrótsza droga wiodła mnie właśnie tędy znowu przez A75 i przez Millau, ale miałam 22 tony ładunku i wiedziałam, że już mi się bardziej opłaca jechać na Lyon niż targać to przez te góry i robić gigantyczne spalanie. Już dołożyłam 50 km, jechałam bardziej płaską drogą, ale teraz jak mam tylko 1,5 tony ładunku, to sobie lecę praktycznie jak na pusto już właśnie w stronę Paryża do zachodzie słońca. Piękną francuską A75. To jest coś, co trzeba zobaczyć, jak się jeździ po Europie. I Millau? Must see. Absolutnie. Volvi już kilka razy widział Millau. Wiadukt. A Wy?